chciałem być kulturalny i pana przepuścić. Proszę bardzo. Ja pierwszy raz w Warszawie. To nie wie pan, że po chodnikach się nie jeździ? W samochodzie nie można siedzieć? Na chodniku nie można stać? A nie ma pan na parking? Mam panu pożyczyć? Na samochód wszystko poszło, nie? O, cyk. O. Proszę się uprzejmie przesunąć. Proszę dobrze? mnie nie dotykać, Dobrze. proszę pana. Dziękuję bardzo. Straż Miejska Mańskie są. Dzień dobry, chciałbym zgłosić pojazdy zaparkowane na zakazie zatrzymywania się z odholowaniem przy ulicy Grzybowskiej 47A w Warszawie. To jest około 15 pojazdów. Grzybowska 47. Tak, na wysokości tego adresu, tak. Dobrze. B36 z tabliczką T24. Tak. Przyjąłem przekaz. Dziękuję. Zobaczcie, na Grzybowskiej trochę się zmieniły warunki, bo jest zakaz zatrzymywania się z odholowaniem, ale tutaj nadal ludzie przychodzą parkować i płacą za to w tym parkometrze. To jest zupełnie normalne, że się nie zwraca uwagi na znaki, tylko na to, gdzie już stoją samochody zaparkowane, no bo służby nie zwracają uwagi na nieprawidłowe parkowanie. Prędzej dostaniesz mandat za karę, za niezapłacone parkowanie w Warszawie. A tak w ogóle to jest teraz ulica jednokierunkowa. O, no i tak, chodnik. Proszę bardzo. Tyk. O, proszę bardzo. O, Zdjęcie? no, A dlaczego? robię zdjęcia popełniającym wykroczenia, proszę pana. Wykroczenie jest? No, A jakie? no jazda po chodniku. Pan stał, proszę pana, No. więc jak ja miałem tutaj przyjechać, jak pan stał? Miałem pana A nie przyjechać? może pan musi tu zaczekać teraz. Dobrze, no to dlatego czekałem. Pan, No to pan, dobrze. Pan szedł, więc No to dobrze, to jest jeszcze zatrzymanie się na zakazie. dobrze, proszę pana. Chciałem być kulturalny i pana przepuścić. Proszę bardzo. Nie, proszę bardzo. Dziękuję. Tak lepiej. Для чего встречаемся, панов? Чтобы все равно вы сейчас нас... Tu jest dobrze, tu mi jest dobrze. O. Czekamy. Працюєш? Co? Працюєш, здорово. Не хочеш здороватися, не треба. Я тут в готель чекав 2 години, мусив за торби заставити. А паркінг шукав, бо тут 1,8 метра. Ale mnie to zupełnie nie interesuje. Ні, proszę я pana. тебе mówię, pan, jaka problema. Тебе не No. interesuje, ale mnie samochód większy niż 1,8. 1,8 у них тут, я говорю, я No i заплачу. co? Так не влезет мой To самолет. dalej trzeba jechać. Да не, я уже знайдел только что. Я ходил оттуда, пришел, домовился, я еду туда No i co? заставить. No a nie można po chodniku jeździć. Skąd pomysł, żeby po chodniku w ogóle Пан, jeździć? я розумію, але я перший раз в Варшаві. Перший раз в Варшаві. Pierwszy raz i Я co? тут не был никогда. Я приехал на концерт, розумієш? To nie wie pan, że po chodnikach się nie jeździ? Та й самоход негде заставить. Я прийшов, мой став самоход до паркінгу, а там я приїхав, а там 1,8. А я венчив, з гори, блядь, 2 метри мам, розумієш? No, То як я самоход до паркінга готеля, мой самоход не no стане. nie wiem. То я знайшов там этот,
Nie wiem. parking нашел. Proszę uprzejmie Proszę się, mnie nie dotykać. proszę się uprzejmie przesunąć. Proszę dobrze? mnie nie dotykać, Dobrze. proszę pana. Dziękuję bardzo. Dobrze, a No, może pan tak Dobrze, nagrywać? czekam Mogę. policję, будем To mówić. Или proszę кто там wezwać przyjedzie. policję. Я Dokładnie, ja też... Я хочу просто Nie ma problemu. помовить, я з поліції помовив, бо я шукав ale ja nie паркінг. potrzebuję dzwonić po policję. Я знайшов паркінг, Dlaczego ja mam dzwonić po policję? Ну, а що таке? Proszę przyzwonić po policję, jeżeli pan twierdzi, że popełniliśmy wykroczenie, albo proszę się przesunąć. A ja już dobrze? zadzwoniłem na straż miejską. No i dobrze, i bardzo się cieszymy. No to super. Ні, я приїхав до того готелю, да, на 2 Ну. дня. І мой самоход там до паркінга не став. Я пішов шукати паркінг. Я знайшов паркінг туди. Я хочу заставити самоход на паркінг і їхати до готеля, ставити торби. Dobrze, no bardzo dobrze, no i co? Ну що, зараз я- торби Ale ja mnie заставлю. nie interesuje to, gdzie pan chce tego miejsca szukać, tylko Пан, тебе не інтересує, а czemu розумієш? pan jeździ po chodnikach? Tego pan- nie Та rozumiem. я не їду. Пан, я шукам A jak pan плац. tu Я wjechał? знайшов плац і мушу їхати на No плац. jak pan tu wjechał? Мне тебе точно не Тут було плац, заїхав. Aha, Але я не знав, я шукав плац де, no розумієш? widzi pan, А наразі ale знайшов. pech. Ну то що мені стоїть тут? Мені потрібно, там я домовився, я їду заставити самоход і все. No to super. To jest 300 metrów stąd. No ile, no 5 minut? 5 minut. Do roboty byś się chłopie wziął. Ja jestem w robocie. A pan co robi w środku dnia? Speckie donosi. Pan co robi w środku dnia w centrum Warszawy? Chodź, to jest 300 metrów stąd. To jest 300 metrów. Powiedziałem ci. Jest to tutaj powiedziałem. Jeszcze się zmieni. Tu nie trzeba płacić. Nie jest płatny. Chłopie, weź się do roboty, naprawdę. Przykro, że w Polsce po prostu tacy ludzie są. Chodź, proszę. Nagra nas tutaj. Nie czekaj, bo on nagra, że to. Jak ci nie wytłumaczę. Dobra, kurwa. Nagra. No i co? Chodź, bo będzie gonić. Co za ludzie. Tu nie trzeba płacić. Trzeba? Nie, bo tu jest zakaz i tak. No, w sensie jak tu jest znak i to nie jest płatny parking, tylko zakaz zatrzymywania się. Tu straż miejska se pojechała, a tu wszyscy na zakazie stoją. A tam dalej widać, nawet płacą za bilety. O, proszę bardzo. Bilecik, cyk. Zapłacone. O, będzie lepsze miejsce. Może pan powiedzieć, co pan robi nagrywa? Słucham? Może pan powiedzieć, co pan nagrywa? Wykroczenia. Pana już nagrałem wcześniej. O, z daleka. Ładnie się nagrał. Dobra, to ja zgłoszę teraz, że pan jest jakiś nielegalny wykroczony. Ja Jak? zgłoszę, że pan mnie nagrywa. Jak to? A ja nie jestem osobą publiczną, że pan nagrywa. No i co z tego? No i co z tego? No to ja zgłoszę, że pan nagrywa. To ja sobie życzę, żeby pan po chodniku jeździł. Czemu pan jeździ po chodniku? No tam. Jazd? Stamtąd pan przyjechał tutaj i Dobrze, tutaj. ale pan sobie, to pan się zajmie pracą jakoś, jak pan ten. Ale ja, a pan co czym się pan No, a zajmuje? pan czym zajmuje? Chodzi, nagrywa. Ludzi... A pan siedzi w samochodzie w środku dnia. W samochodzie nie można siedzieć? Na chodniku nie można stać? No, weź się człowieku, zajmij A to pracą. pan się Teraz dziwnie zgłoszę. zachowuje. Pan się dziwnie zachowuje. O,
No dobra, to ja też. O, Człowiek, który się chodzi i nagrywa, zajmuje się. O. tak, to ja. Zgłasza pan? Tak, okej. Ale ekstra. O! Zgłasza chyba. Zrobię przybliżenie. Dzień dobry, chciałbym zgłosić, że tutaj jestem na ulicy Grzybowskiej i tutaj jest pan, który dziwnie się zachowuje, bo kręci coś. Mnie nie kręci, ale kręci innych. O, proszę bardzo. Będzie jechał. Tam miał bliżej do wyjazdu. O. Proszę bardzo. No i elegancko. O. Jest, ładnie. O. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę, ładnie. O. O, cyk. Tu nie wolno, proszę pana. A tu jest chodnik, to nie wolno po chodniku jeździć, proszę pana. No dobrze, no to nie wolno. No może pan tam pojechać. Tam. No jest nią. Tu nie wolno jeździć, to jest chodnik. To jest chodnik. Nie? No ja słyszę. No ale nie wolno tak robić. Wie pan? No. Co ty robisz? Zwołaj wszystko w porządku. Co? Zdjęcia robię, o. Tu jest, super. Tu stań. Jezu, ale dziwni ludzie. O. No jest dobrze chyba. Czy nie? A nie, bo to jest brama, za którą nic nie ma. O, tu jest kolejny pan. Proszę bardzo. O. Tu nie wolno. Ojejku. Ale tu się cyrki dzieją. A ten pan czemu tu chce jechać? Nie. No bo nie mam ochoty. Nie mam ochoty. Słucham? No może pan wyjechać tak jak pan wjechał tam. To jest taki happening, że nie wolno jeździć wzdłuż po chodniku. Bo to jest chodnik, jakby co. No. Ale w poprzek, jak pan sobie tam wyjedzie, to w pełni legalna czynność.
No. Jak pan wyjedzie w poprzek, to jest zgodne z prawem, a jak pan jeździ wzdłuż, to jest 1500 zł mandatu. To jest taka różnica. No nieładnie, proszę pana, nie wolno jeździć po chodnikach, wie pan? No a co dobra, no nie wolno. Jeździ pan po chodniku i to jest niezgodne z prawem. A dlaczego tutaj już nie ma parkingu? Jak to, dlaczego nie ma? Zawsze tutaj był parking. Nie było, nigdy tu nie było. Tutaj. No to czemu pan Ja tu nie zawsze stanął? rok jeżdżę i tutaj No to czemu pan tu nie stanął? Tak nie ma, teraz tam parkingu. No, Bo ja zbudował. a skąd pan wie, że tu nie ma parkingu? Bo tutaj ma być tablica, tak? No. Parking. No, I już nie ma. Nie ma? Tablicy. No, a ja dlaczego? A co jest? Jaka jest tablica teraz? no ja nie wiem, tam coś napisano. A tam wcześniej? A tam wcześniej jaki jest znak? Tam na początku, wie pan? Jaki tam znak? Zakaz zatrzymywania się z odholowaniem. Tak, tak. No. Tak, Pokażę panu coś. O, dawaj. a to moment, bo tu mam prywatne zdjęcia, to muszę najpierw dobra, tak dobra. ten. No problem. Pokażę panu coś. Coś takiego. O, tu kolejny. No nieładnie tak. Wiem pan. Kurde. Momencik. Znajdę tylko, bo to jest. Było jakiś czas temu. Gdzie to było? Wiem, jestem. O, jest. Zobacz, pan zobaczy. No i co тут jest? Widzi pan to? No, Poznaje pan to miejsce? no i co? Tam jest taki znak. No. Oni będą później te wszystkie samochody odholowywać stąd. Okej, dobra. Tak? No, pan chęć dzwoni tam do policji. Dobra, to dzwonię. Dzięki. Dzień dobry, to Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy. Dla bezpieczeństwa wszystkie rozmowy są nagrywane. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Administratorem danych osobowych ujawnionych w trakcie rozmowy telefonicznej jest komendant Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przedstawione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce RODO. Straż Miejska Falewska. Dzień dobry, chciałbym zgłosić około 15 samochodów zaparkowanych na zakazie zatrzymywania się z odholowaniem przy ulicy Grzybowskiej 47. Przyjęte zgłoszenie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No i już, wystarczy poczekać teraz. Panu nie ma co robić po życiu, tak? Nie mam. Chodzi, dzwonię tam. A pan co robi teraz? A pan co robi teraz? Ja chcę iść do pracy. Do pracy? No, tak, Teraz dopiero tak późno? no tak, pracuję później, ale gdzie ma tu To ja też pracuję później, widzi pan? A teraz mam wolne. Coś niedobrze z panem. Ze mną. Ale to pan jeździ po chodniku nadal. No wiem, ale gdzie ja muszę zostawić sam? O tam widzi pan takie zielone cyferki 15 i 10. Tam są to jest znak, że jest parking. Stół jakiś tam, coś takiego. Zapłacić? A nie ma pan na parking? Mam panu pożyczyć? Może być pożyczyć. Kurde, zaraz znajdę. No tam stół na wiesz dzień. Za 100 za parking? No tak, no 10. No nie mam. No ja też nie mam. Nie mam. Wiesz? Nie mam, kurde. O, pan też nie ma na parking. Nie ma. Na samochód wszystko poszło, nie? Wszystko na samochód. Dobra. Miłego dnia. Ja nie mam problemu z tym, co pan robi w ogóle, ale przypomniałem sobie, że pan kamera. Jeżeli coś, to ja bym prosił o nieudostępnienie mojego wizerunku Oczywiście. w internecie, jak coś. Nie ma problemu. Bo to nie chodzi, ja nie mam problemu z tym, co pan robi, bo Dobrze. jakby ja to wszystko rozumiem, nie? Ja też nie mam z tym problemu. Nie, ale po prostu wie pan... Dobrze, wie pan, to jest oczywiście, taka- nie publikuję żadnych wizerunków nigdzie. Nie, bo to, no mówię tylko, że... Prawo pana chroni pod tym względem. Git? Git, oczywiście. Spoko. Sorry, bo ja też się zatrzymałem, bo potrzebowałem sprawdzić, gdzie Oczywiście. mam iść, nie? A tutaj nie ma gdzie zatrzymać się w ogóle. Oczywiście, oczywiście. Chodziło o to, żeby... Ja wiedziałem, że pan stał i tak w sumie nie chciałem w pana w ogóle naruszyć nic, ani nic, żeby nie było. Nie no, oczywiście. Kultura, kulturka. Na razie.
wystawiam im moje listy na video. So we go to Jak to? we see Po our dosadu places in internet. So Jak it's to? our- Why? Why not? Jest taki... Скажи, що ти заплатиш штраф 100 злотих, а він заплатить 1000 злотих. Tak, tak, na pewno. Widzicie? Pan powiedział na pewniaka, że zapłaci mandat 100 zł, a ja za publikację wizerunku 1000. O, tak będzie. O, tu nie wolno, proszę pana. Tu nie wolno wjeżdżać. Ale pan jeździ po chodniku, proszę pana. Tu pan prawie mnie przejechał. O. No i dobrze, że pan wyjeżdża już. O. Cyk. Nie widzi pan mnie. O! Niesamowite. Proszę bardzo. Tyk. Zaskoczył mnie. Pan mnie zaskoczył. Musi pan uważać, kto kogoś pan może rozjechać kiedyś. serdecznie. Ale tu nie wolno wjeżdżać. Dlaczego pan mnie nie posłuchał? Pana, ja nie mam czasu z panem rozmawiać. Aha. Bo tu nie wolno po chodnikach jeździć, proszę pana. To jest takie wykroczenie. Wie pan? Nie, zgłaszam tylko na policję. Za to jest 1500 mandatu, proszę pana. I 8 punktów karnych. I stwarza się zagrożenie dla ludzi na chodnikach. Zobaczcie, gość próbuje, będzie płacił za parkowanie w miejscu, w którym nie wolno się zatrzymywać i nie boi się mandatu, odholowania, czegokolwiek. On się boi tej opłaty, którą mógłby dostać. Nie dostanie jej, bo tutaj teraz strefa nie działa, ale mógłby. Pan idzie złożyć bilecik za wycieraczkę, a teraz przypominam, zakaz zatrzymywania się z odholowaniem. Tam, gdzie jest to błoto, jest też pas drogowy i stamtąd potrafią odholowywać samochody. Tu nie trzeba płacić i nie wolno tu się zatrzymywać. A jednak mężczyzna boi się bardziej opłaty, którą dostałby niewątpliwie, gdyby tu strefa działała, a nie boi się mandatu odholowania. Tak działają właśnie służby w Polsce. To był już 4. film z tego miejsca przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Jedyne co udało mi się tutaj osiągnąć to pouczenia lub brak interwencji policji. Służby robią wszystko, żeby to miejsce nadal pozostawało niechlubną wizytówką Warszawy. Opowiem Wam teraz o odpowiedziach na skargi, które wysyłałem w związku z podejmowanymi tutaj interwencjami. Pierwsza skarga dotyczyła interwencji funkcjonariuszek, które zostały przeze mnie zatrzymane i poproszone o reakcję w związku z tym, że kierujący Skodą zaskoczył mnie, przejeżdżając dość dynamicznie po chodniku jakieś 20 cm ode mnie.
Zdaniem komendanta stołecznego policji to było w zupełności wystarczające działanie względem kierowcy stwarzającego zagrożenie dla pieszych w imię dostawy jedzenia na wynos. Skargę uznano za bezzasadną. W innym przypadku zostałem w tym miejscu wylegitymowany, ponieważ robiłem zdjęcia nielegalnie zaparkowanych samochodów. Też musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Moja skarga na funkcjonariuszy została poddana ocenie prawnej poprzez przesłanie do prokuratury rejonowej Warszawa-Wola. Prokuratura zapoznała się z materiałami i odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez nieumundurowanych policjantów. Prokuratura wskazała, że przyczyną podjęcia interwencji przez funkcjonariuszy policji było moje zachowanie polegające na, uwaga, wykonywaniu zdjęć pojazdów, w tym nieoznakowanego pojazdu policji. W uzasadnieniu napisano, że funkcjonariusze prowadzili czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz zabezpieczali teren przy hotelu Leonardo w związku ze spotkaniem organizowanym przez MSWiA. Czynności wobec mnie podjęto, jak wynika z notatek policjantów, z uwagi na nietypowe zachowanie, to jest wykonywanie zdjęć i obserwowanie terenu. To, zdaniem prokuratury, jednoznacznie wskazuje, że mogłem być terrorystą, a więc wszelkie działania wobec mnie były uzasadnione. Podsumowując, na policji nie robi wrażenia rząd samochodów zatrzymanych nielegalnie w nietypowy sposób podczas trwających bardzo ważnych wydarzeń, w których to samochodach mogą być składowane duże ilości ładunków wybuchowych. Jeżdżenie slalomem między pieszymi jest czymś naturalnym i zasługuje co najwyżej na pouczenie albo brak interwencji. Tak, w przypadku czarnego pojazdu przemieszczającego się po chodniku pod hotelem Leonardo z kilkoma workami trotylu, bo przecież nie wiadomo, co może znajdować się w takim samochodzie, nie podjęto żadnej interwencji, co wyjaśniłem już w tamtym filmie. To człowiek, który spaceruje i którego niepokoi sytuacja związana z łamaniem prawa, jest na świeczniku i należy go wylegitymować, bo robienie zdjęć i patrzenie na samochody jest nietypowe i podejrzane. Zobaczcie, tu policja. O, a tu ludzie, którzy właśnie wyładowują się z samochodu, bo wjechali sobie tutaj po chodniku. Elegancko. Jak się tu żyje. Te słupki to nie wiadomo po co tu są. Ulica Grzybowska w Warszawie. Wiecie, jak w Polsce najprościej zabezpieczyć teren przed nielegalnym parkowaniem? Plakietką 10 zł za godzinę, do nabycia na Allegro. Kierowcy znacznie bardziej boją się kontrolera strefy niż mandatu albo holownika. Opowiem Wam dzisiaj, jak w prosty sposób napisać swoją skargę do wybranego polityka i zwiększyć presję na zmianę tych absurdalnych przepisów. Ale zacznę od swojej mało motywującej historii. W 2023 roku napisałem skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. Skargę podpisało ponad 1500 osób. W samym dokumencie podałem 10 przykładów nierównego traktowania obywateli względem prawa i odniosłem się do konstytucji. Przykłady znacie. Jazda na gapę w Katowicach nawet 550 zł. Zaparkowanie w liniach poprawne, ale pomylenie strefy w takim Wrocławiu 480 zł. A zaparkowanie tak, że mam wszystko w dupie, to nikłe szanse na pouczenie albo mandat za 100 zł. Zapytałem o te rażące nierówności rzecznika. I tu dochodzimy do szczytów biurokratycznego absurdu. Rzecznik, który potrafi z aptekarską precyzją tropić nierówne traktowanie kierowców, gdy na przykład miasto Sopot nie da zniżki na abonament komuś, kto auto pożyczył, a go nie posiada, nagle dostaje jaskry, gdy patrzy na pieszych. Odpowiedź, na którą czekałem ponad 2 lata i popychałem 3 pismami i 2 osobistymi wizytami w jego biurze, to czysty niedasizm polany sosem prawniczego bełkotu. Uwaga! RPO twierdzi, że te sytuacje nie są podobne. Pasażer bez biletu to, cytuję, delikt cywilny, a kierowca na chodniku to wykroczenie. Według rzecznika zróżnicowanie kar nie może być uznane za przejaw nierównego traktowania, bo to odmienne dziedziny prawa. Czujecie to? Jeżeli państwo łupi pasażera, to jest to funkcja prewencyjna. Jeżeli pozwala kierowcy bezkarnie dewastować chodnik za ułamek tej kwoty, to wszystko jest w porządku, bo przecież kierowca to nie pasażer. Ale to nie koniec. Rzecznik bardzo chętnie interweniuje, gdy parkomat w Warszawie nie przyjmuje gotówki. Pisze wtedy płomienne apele o wykluczeniu osób starszych i naruszeniu godności. Ale gdy ten sam senior nie może przejść chodnikiem, bo zostawił go SUV, to RPO rozkłada ręce i mówi: rzecznik nie jest przedstawicielem egzekutywy i nie zajmuje się na przykład waloryzacją mandatów. Mamy więc Rzecznika Praw Obywatelskich, który w kwestii parkowania staje się de facto rzecznikiem praw kierowców.
I jest to kontynuacja. Poprzedni rzecznik niestety zachowywał się w tej kwestii dokładnie tak samo. Gdy miasto chce wprowadzić porządek w strefie płatnego parkowania, to RPO hurtowo zaskarża uchwały do sądu. Gdy kierowca spóźni się z opłatą, RPO widzi nieproporcjonalne obciążenie. Ale gdy ten sam kierowca staje na zakazie, żeby nie płacić w ogóle, RPO mówi, że system jest racjonalny. I teraz niespodzianka. Po tym, jak opisałem, jak jałowa była moja potyczka z RPO, chciałbym zachęcić Ciebie do tego samego. Dlaczego? No, swój wniosek pisałem kilka miesięcy, a potem kolejne tygodnie zbierałem pod nim podpisy. Ty możesz to zrobić w 3 minuty za pomocą mojego generatora. Zalejmy ten system skargami. Jak? To proste. Wejdź na stronę uprzejmiedonoszę.net. Kliknij w link, napisz pismo do polityka. Wybierz sobie od 1 do 3 pozycji, które Cię wkurzają w patoparkowaniu. Wybierz styl swojego pisma dostosowany do Twoich preferencji. Wybierz polityka, do którego chcesz napisać. Masz szerokie pole do popisu, możesz też wybrać swojego lokalnego posła. Wygeneruj pismo. Uwaga, to nie jest żaden szablon. Każde pismo jest unikalne. Mimo wszystko przeczytaj je przed wysłaniem. Możesz dodać swoje zdjęcia, swojego ulubionego patoparkowania, nadaj mu takiego lekkiego, osobistego charakteru i wyślij. Więcej wyjątkowo na stronie uprzejmiedonoszę.net.